Gdy w czerwcu 2003 roku wyszedł Chrom od Techlandu, od razu nazwałem go polskim Far Cry'em. Ciężko było mi uwierzyć, że był to tytuł stworzony przez Polaków. Niemniej, gra była świetna, a Techland poszedł za ciosem i w 2006 roku zaatakował kolejnym tytułem, który dla mnie z miejsca uzyskał status kultowego. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Call of Juarez od naszego rodzimego Techlandu. Zapraszam. Pierwsze moje przemyślenia, gdy zerknąłem w jakimś czasopiśmie na zapowiedź, to co Polacy mogą wiedzieć o tworzeniu westernów. Z drugiej jednak strony, co ci sami Polacy wiedzieli o tworzeniu dużych, rozległych map przy okazji Chrom, a jednak udało się. Call of Juarez okazał się jedną z najlepszych gier o kowbojach. Owszem, potem przyćmi go Red Dead Redemption, ale będzie to lata później. Na tamten czas chyba tylko Red Dead Revolver i Gun oferowały dobrej jakości rozgrywkę na dzikim zachodzie, ale zdecydowanie Call of Juarez pobiło je bez najmniejszych problemów. Techland nie poszedł na łatwiznę i zaproponował całkiem fajnie skrojoną historię. Owszem, ma ona klisze znane z westernów, ale i tak całkiem nieźle to wyszło. Gra ma dwóch bohaterów. Billy Candle to Meksykanin, który zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo i musi uciekać. W pogoń rusza za nim Ray McCall, pastor, który skrywa mroczną przeszłość. Będziemy wcielać się raz w ścigającego, raz w ściganego, obserwując grę z dwóch różnych perspektyw. Obie historie fajnie się łączą i dopełniają. Gdzieś tam w tle mamy jeszcze legendarne złoto Juarez, do którego prowadzi medalion, który otrzymał od matki Billy. Fabuła tak w skrócie, bo gra ma sporo fajnych niespodzianek, więc nie będzie ani chwili, aby się nudzić. Raz będziemy przemykać, unikając bandytów w nocy podczas burzy, innym razem gonimy Diligence, a jeszcze innym razem torujemy sobie drogę przez opanowane przez bandytów miasteczko. Niemal każdy rozdział to nowy pomysł i nowe wyzwanie. Każdy z bohaterów posiada trochę inne umiejętności. Zwinny Billy ma Page Indiana Jonesa, którym po cichu zmasakruje przeciwnika, jeśli trafimy go w głowę, ale też może go użyć do bujania się nad przepaściami. Billy potrafi też podciągnąć się i wejść na wyższe skarpy. Nie jest natomiast zbytnio odporny na kule i dość szybko może strzelić kopytami. Za główną broń służy mu łuk, którym może razić przeciwników, zwalniając uprzednio czas. Z kolei Ray to odziany w zbroję twardziel. Potrafi przetrzymać kilka strzałów na klatę od banditos, których linia życia za ułamek sekundy zostanie przerwana. Dodatkowo posiada możliwość trzymania dwóch broni naraz i używania chwilowego bullet time'u, który zrealizowano dziwacznie. W postaci dwóch celowników, które zbliżają się ku środkowi ekranu, a my możemy ruszać nimi w niewielkim zakresie i strzelać, jeśli coś w celowniku się pojawi. Ten element zawsze był dla mnie dziwny i tym razem nie jest inaczej. Ray też nie potrafi się wspinać, bo stary z niego dziad. W ogólnym rozrachunku misje z Billym są bardziej skradankowe, a z Rayem bardziej nastawione na strzelankę. Samo strzelanie nadal całkiem nieźle się broni i jest niezwykle satysfakcjonujące dzięki fajnie zrobionej fizyce. Trupy spadają z wysokości, a jeśli jakiś gringo zaliczy headshota ze strzelby, to zdąży jeszcze wykonać fikoła do tyłu, także jest tu wiele radości. Gorzej wypadają misje Billego, które miejscami zamulają dość mocno, choć niektóre zaskakują ogromnym terenem. Na przykład wykonując misję dla spokojnej wody dostaniemy gigantyczną mapę, po której przemieszczamy się na koniu. Widać, że silnik Chrome Engine miał spore możliwości i twórcy chyba właśnie tutaj chcieli je uwypuklić. W jednym z zadań wchodzimy na wysoką górę, aby zebrać pióra. To misja typowo zręcznościowa, ale z góry widać cały teren, jaki twórcy przygotowali i owszem, dziś może to szału nie robi, ale w 2006 robiło wrażenie dość mocne. Fajnym pomysłem było też to, że broń może się niszczyć. Możemy znaleźć oręż w różnych stadiach, pordzewiałe, które dość szybko się zużyją, a jeśli jej na czas nie wymienimy, może wybuchnąć nam w ręku. Zazwyczaj na martwych ciałach gringosów znajdziemy jedynie six-shootery, ale z czasem natrafimy też na strzelby, obrzyny czy karabin. Sama możliwość niszczenia broni wymusza w nas żonglowanie nią, choć w sumie nie ma wielkiej różnicy, z jakiego akurat rewolweru strzelamy. Gra ma też elementy, nazwijmy to przygodowe. Nie są może to zbytnio rozwinięte motywy, ale całkiem ciekawe rzeczy. A to raz trzeba przynieść wiadro z wodą, aby zgasić pożar, a to rozwiązać jakąś, niezbyt trudną zagadkę, czy niezauważenie dostać się do jakiegoś domostwa. Wspomniałem o zróżnicowaniu i faktycznie gra stara się nam co jakiś czas podsuwać nowe elementy,
łącząc je płynnie z momentami strzelanki, przez co Call of Juarez ma się wrażenie, że to gra z zacięciem przygodowym, a nie prosta strzelanka, choć jak mówię, to tylko wrażenie. Zapewne wielu z Was doskonale wie, że pojawiła się druga część Call of Juarez Bound in Blood. Fajnie grać w część pierwszą z wiedzą wyniesioną z drugiej odsłony, która jest de facto jej prequelem. Tak, tutaj od razu wiemy, kim był Thomas oraz jaką przeszłość kryją McCallowie. Ciężko mi powiedzieć, czy Techland od razu zakładał, że zrobi więcej części serii, ale wszystko wydaje się spójne i obie gry stanowią całość. Nie znaczy to, że powinniście zagrać najpierw Bound in Blood. Proponowałbym jednak grać tak, jak gry wychodziły, choć na pewno oba tytuły są warte sprawdzenia i gorąco je polecam. Jeżeli będziecie chcieli, w przyszłości mogę również zrobić recenzję po latach Bound in Blood. Niestety nie wszystko wyszło tutaj dobrze. Gra widać, że cierpiała jeszcze na drewnotę, tu i tam, której Techland pozbędzie się przy okazji części drugiej. Call of Juarez to gra trochę taka nieociosana i surowa, ale można na to przymknąć oko i cieszyć się zróżnicowaną rozgrywką. Ponownie siermiężność, na przykład sterowania, najbardziej wychodzi przy misjach z Billim, gdzie trzeba to bujać się na page'u, czy gdzieś podskoczyć, czy zejść ze zbocza tak, aby nie połamać gir. Miejscami ginie się bez zbytniej wiedzy dlaczego. Mnie tam w sumie to nie przeszkadzało, ale dziś gracze mogą na to spojrzeć trochę inaczej. Wersja gry, którą widzicie, jest z Xboxa 360. Czemu nie z PC-ta? Kończyłem tytuł na PC kilka razy, a na Xboxie ani razu, więc pewnie dlatego. Ale są tutaj pewne różnice. W wersji na PC, o ile dobrze pamiętam, energię odzyskiwało się zbierając buteleczki. W wersji konsolowej mamy bardziej znane z Call of Duty odetchnięcie w kącie i powrót do zdrowia. Jest to o tyle śmieszne, że nadal są te buteleczki w grze, ale nie pełnią żadnej w sumie funkcji. W ogóle wersja konsolowa wydaje się łatwiejsza. Misje z Billim są mniej oparte na działaniu po cichu, a bardziej otwarte na inne propozycje. Na przykład jeśli uda nam się zdobyć broń palną, można przechodzić misje w tradycyjny sposób jak shootery. Wersja PC-towa była w tych momentach bardziej konserwatywna. Według twórców rok, który upłynął pomiędzy premierami PC a Xbox 360 spędzili na poprawianiu i szlifowaniu wersji konsolowej, przez co są delikatne różnice, ale jeśli graliście w wersję PC-tową tak jak ja lata temu, no to raczej ich nie wychwycicie. Oprawa nadal wygląda kozacko. Twórcy wspominają, że wersja na Xboxa wygląda lepiej niż na PC-cie. Cóż, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno gra prezentuje się okazale. Zadrzewione połacie terenu, odbicia w wodzie, rewelacyjna fizyka, wszystko to sprawia, że gra się nawet dziś w to naprawdę w porządku. Bardzo dobrze wypadła głębia ostrości, gdy przybliżamy pistolet do oka. Każde drzewo ma animowane gałęzie i liście, no jest tutaj moc. To, do czego można się przyczepić, to dość puste lokacje w domach. Izba to zazwyczaj łóżko, krzesło i jak masz szczęście to beczka. Faktycznie przydałoby się więcej asetów, bo na tle fantastycznych terenów zewnętrznych wnętrza wyglądają bardzo biednie. Również postacie nie zachwycają, poskąpiono im poligonów i mają dość kiepskie tekstury, ale można to przełknąć bez popity. Na uwagę zasługuje też muzyka. Niektóre motywy mocno zapadają w pamięć, na przykład bardzo delikatny soundtrack na mapie, gdzie wykonujemy zadania dla spokojnej wody. Idealnie wpasowują się w klimat i nawiązują trochę do legendarnej muzyki chociażby z filmu Truposz Jima Jarmusza. Muzyka to zasługa weterana branży Pawła Błaszczaka, który zrobił kawał dobrej roboty. Ostatni raz z tak dobrą oprawą muzyczną w grze westernowej zetknąłem się przy okazji grania w Outlaws. Samo to, że wspominam w ogóle o muzyce w jakiejkolwiek grze, oznacza, że musi być to naprawdę dobre. Z Call of Juarez jest jednak pewien kłopot, mianowicie to jedyna część z całej serii, która nie działa we wstecznej kompatybilności. Możemy w nią zagrać jedynie na PC-cie albo na Xboxie 360, więc jeśli posiadacie nadal tą konsolę w domu, no to mocno zachęcam do ogrania jednej z najlepszych gier o kowbojach stworzonej w Polsce. Dziś Call of Juarez nie broni się tak dobrze, owszem, to nadal bardzo dobra gra ze świetnymi pomysłami, ciekawą fabułą i podejściem do tematu,
klimatu, ale miejscami sterowanie jest dziwne i drewniane. Całe szczęście, czas z oprawą w Call of Juarez nie obszedł się tak brutalnie i gra nadal wygląda całkiem nieźle. Otwarte miejscówki to nadal bardzo wysoki poziom, choć wnętrza i postacie to już niestety nie ta liga. Call of Juarez dzisiaj to dla mnie klasyk, nie mniejszy niż Red Dead Redemption, a Techland pokazał, że zna się na tworzeniu westernów nie gorzej niż amerykańscy deweloperzy. To bardzo solidny tytuł rozpoczynający całą serię, którą warto poznać. Jeśli miałbym wybrać tą lepszą wersję pomiędzy konsolą a PC, no to chyba jednak wciąż pozostałbym przy PC-cie, choć tam widać, że tytuł jest bardziej niedopracowany i bardziej siermiężny. Jednakże wersja konsolowa nie ma się czego wstydzić, działa całkiem w porządku i nic nie umknęło z oryginalnego klimatu. Dlatego Call of Juarez polecam, jeśli szukacie krótkich, ale intensywnych gier dziejących się na dzikim zachodzie. Naprawdę w tym segmencie trudno znaleźć coś lepszego. Polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film zaproponowany przez YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.